ci ludzie zatrzymali się w rozwoju właśnie w takim etapie jak dziecko i nie przeszli przez ten okres buntu. I możemy widzieć, jak osoby wychodząc z organizacji zaczynają zachowywać, 40 lat mężczyzna zaczyna się zachowywać jak nastolatek. Bracia starsi do mnie przychodzą, słuchaj Jacek, no super wykład, wszystkim się podoba, mnie też się podoba, szczerze ci powiem, mnie też się bardzo podoba. Żona mówi, może cię słuchać cały dzień, mówi do mnie, ale no wychodzisz poza to, co napisane w tym szkicu, mówi. Musimy się trzymać tego, co tam jest. Dopóki tego lęku człowiek nie przełamie, to nie pójdzie do góry, bo go to będzie zawsze trzymać. Jedna kobieta, świadek Jehowy, powiedziała wręcz, że ja nie chcę tych rzeczy wiedzieć, bo co jak mają rację? Jacek, bardzo serdecznie nam jest miło. Bardzo serdecznie nam jest miło, tak. Bardzo nam miło, że gościmy cię u nas na kanale. Tydzień temu byliśmy u ciebie, teraz ty u nas. Mam nadzieję, że ta rozmowa troszeczkę przybliży twoją historię, ale gdyby ktoś chciał więcej szczegółów twojej historii poznać, to my już 2 lata temu nagrywaliśmy taką obszerną rozmowę. No jedną z takich, trochę zabrzmi to głupio, ale moich ulubionych, tak? W takim sensie, że bardzo podobało mi się wiele wniosków, które tam padło i ma intrygujący tytuł Jak odejść od świadków Jehowy i nie stracić żony, tak? Czyli się nie rozwieść, więc tam odsyłam wszystkich słuchaczy po zakończeniu tej rozmowy, ale troszeczkę będziemy się do niej odnosić. Witaj Jacku. Witam, dziękuję serdecznie. No powiem wam, po tym jak rozmawialiśmy na waszym kanale ostatnio, bardzo dużo osób do mnie skontaktowało się ze mną i parę osób się obudziło przez ten wywiad, także bardzo jestem wdzięczny za to. Tak, zadzwoniły do mnie osoby, powiedziały, albo siedziały na płocie, albo po prostu już zaczynały kwestionować, ale jak obejrzały ten wywiad, to po prostu lampka się zapaliła, mówi, no nie, to już jest koniec, to już po prostu widzę, że to jest bzdura, nie? To super roboty zrobiłeś. No nawzajem, to nie tylko ja. My tylko dajemy przestrzeń, ale także niesamowite, bardzo fajnie jest dowiedzieć się czegoś takiego, że właśnie czyjaś historia pozwoliła komuś zmienić życie, no nie? Tak. Super. Wiesz co, kiedy 2 lata temu rozmawialiśmy o twojej historii, to mówiłeś o procesie wybudzania. Sobie tutaj otworzę, bo mi się przewinęło, przepraszam, zamknąłem sobie tę historię. Czy mógłbyś tak krótko opowiedzieć, jaka jest twoja historia, jaka była twoja droga u świadków Jehowy, dobra? Nie tak jak wtedy, ale krótko po prostu sobie przypomnimy. Więc krótko, ja wychowałem się w rodzinie podzielonej religijnie. Moja mama jest świadkiem Jehowy, mój ojciec był katolikiem. Już zmarł, dlatego mówię był. I moja mama wyjechała do Kanady, osobiście dzisiaj mieszkam w Kanadzie. Większość mojego studiowania było z moją siostrą, nie z moją mamą, tylko z moją siostrą. Mam 3 siostry i chyba przez to właśnie, że byliśmy my 4, ja i moje siostry, i mój ojciec strasznie naciskał na to, żebyśmy nie byli świadkami i się buntował, to nas bardzo przybliżyło razem do siebie i do organizacji, bo to oczywiście jest ten kompleks, że jak prześladowania, musimy walczyć o wiarę i jeżeli walczysz o coś, no to wiadomo, że będziesz miał bardzo silną wiarę, więc studium było bardzo regularne, bardzo żeśmy mocno walczyli o to, żeby być tymi świadkami i jeszcze oszukiwaliśmy ojca, nie? Jak żeśmy chodzili do służby, no to trzeba było się przebierać, wracasz do domu, mówisz, tak, byłem u koleżanki czy kolegi i taki się po prostu stworzyło bardzo silnie w domu było tak, że prawda była najważniejsza, a jeszcze szczególnie jak to chowasz, jak to jest jakaś tam ukryta informacja i tylko cóż, ojciec idzie, nie, to chowamy wszystkie książki, to spowodowało, że myśmy naprawdę głęboko w tym byli. Moja jedna siostra poszła do Betel, praktycznie wszystkie 3 pionierowały, ja też stałem się starszym zboru, one też wyszły za mąż, wszyscy moi szwagrowie są starszymi zboru, także byliśmy w tym, jak tylko głęboko się da, jak to się mówi.
Mhm. Staliśmy się taką rodziną, jak to mówią, filary zboru. Nie? Zawsze, siwki to po prostu ta przykładna rodzina i każdy na nas tak patrzył z takim autorytetem. Więc jak ja zacząłem kwestionować rzeczy, a u mnie się zaczęło od tego, jak zmienili pogląd na temat pokolenia. Mhm. Dwie rzeczy zmienili. Zmienili na temat pokolenia i zmienili, kim jest niewolnik wierny i rozumny. I te dwie rzeczy po prostu kliknęły mi w głowie i mówię, coś tu jest nie tak. Nie dość, że z tym pokoleniem to dla mnie po prostu było rzecz nielogiczna, to chyba to wytłumaczenie, kim jest niewolnik, bardziej mnie uderzyło. Nie tylko, że było nielogiczne, ale zobaczyłem, że tam jest inny powód. Tam nie jest powód taki, że bo znaleźliśmy nowy werset i nowe zrozumienie i Duch Święty nam przyszedł i powiedział, kto jest niewolnikiem, tylko wyraźnie było zmienione po to, żeby nikt ich nie kwestionował. Tylko, że od dzisiaj tylko ciało kierownicze jest tym niewolnikiem i oni podejmują wszystkie decyzje, nikt ich inny nie może kwestionować. Wcześniej. A możesz tę zmianę przybliżyć troszeczkę dokładniej, żeby kontekst załapali nasi widzowie? Więc wcześniej było tak, że tym niewolnikiem wiernym i rozumnym, czyli osoby, które były natchnione, czyli te osoby, które szły do nieba, jeden ze 144 000, które pomagały w rozprzestrzenianiu pokarmu duchowego. Czyli ktoś, kto na przykład był w Betel, pracował nad pisaniem artykułów do strażnicy, czy po prostu pomagał, żeby ten pokarm duchowy był rozpowszechniany i był natchniony w tym samym czasie z nadzieją niebiańską, to zaliczał się do tych niewolnika wiernego i rozumnego. A teraz zrobili tak, że tylko ciało kierownicze jest tym niewolnikiem wiernym i roztropnym i jeszcze dodali, że jak są razem, bo kiedy nie są razem, no to są czeladzią. I mi tak w głowie szczeliło, mówię, no to teraz Jezus jak wróci, to musi wrócić w środę o 7:00, jak oni są tam razem, bo jak przyjdzie w czwartek, no to nie ma niewolnika, bo wszyscy są czeladzią, nie? Więc teraz znamy i dzień, i godzinę, o której wróci. Nie? Coś, co było nie tak, ale zobaczyłem, że po prostu to było tylko zrobione po to, żeby nikt ich nie kwestionował i dla mnie to był po prostu taki dzwonek, nie? Że coś tu jest nie tak, że zmiany nie są robione na podstawie Biblii, tylko zmiany są robione na podstawie tego, czego oni chcą i później Biblię dopasowują do tego, co postanowili. To samo Jacku, ja bym w tym momencie tak na chwilkę się zatrzymał i zapytał cię, a nie wiem, pamiętasz może, dlaczego ty na to zwróciłeś uwagę i dlaczego ty o tym pomyślałeś? No bo przecież wszyscy świadkowie Jehowy słuchają tych zmian i zdecydowana większość w ogóle tego nie wyłapuje, tylko idzie. Czy coś, nie wiem, być może coś było takiego w twoim życiu, że trochę teraz szyję, bo nie wiem, prawda? Że coś sprawiło, że ty na to zwróciłeś uwagę, że to jednak ten proces myślowy się tam zaczął. A były w sumie dwie rzeczy. Jedna rzecz to jak wybieraliśmy starszych, czy jak wybraliśmy sług pomocniczych, to zauważyłem taki wzorzec, że najpierw było tak, rozdawał sekretarz kartki wszystkim i patrzyliśmy, który brat ile ma godzin. Nie? I później zadawaliśmy pytanie, no to ten, który ma powyżej średniej, był brany pod uwagę i pytaliśmy, czy on robi mikrofony, czy robi literaturę, czy pomaga przy budowie sal królestwa, czy sprząta, no i takie różne rzeczy były brane pod uwagę. Nic z Biblii, tylko po prostu jakim jest człowiekiem, jeśli chodzi o pomoc w organizowaniu rzeczy na zebrania. I później żeśmy głosowali. Nie? I jak już wszyscy powiedzieli tak, no później jego żona na tapetę, żona jaką spódnicę nosi, nie? Czy chodzi na zebrania, czy wyrabia średnią i wszystko tak, jest dobry i głosujemy. Nie? No i jeżeli wszyscy podnieśli rękę, że tak, no to fajnie, no to on będzie tym sługą pomocniczym. I później po głosowaniu, jak już decyzja zapadła, to koordynator mówi, to weźmy Biblię i przeczytajmy te wersety i zobaczymy, czy tam nie ma czegoś, co by nas tam powstrzymało od ogłoszeniu, że jest sługą. I to był taki klik u mnie w głowie. Mówię,
no bo coś tu jest nie tak, bo później ten sam brat wyszedł na mównicę, wziął Biblię, mówi, przeczytajmy te wersety i mówi, na podstawie tych wersetów podjęliśmy decyzję, że ten brat zostanie sługą pomocniczym. A ja mówię, no nie, bo myśmy podjęli tą decyzję, zanim żeśmy w ogóle Biblię otworzyli. No. I to było takie odwrotne, nie? Że najpierw decyzja była podjęta, która nie miała nic wspólnego z tymi wersetami w Biblii, bo nikt tam się nie zastanawiał, czy on jest mężem jednej żony, nie? Czy on się upija, czy on to... Nic z tych wersetów nie były brane pod uwagę, tylko było brane pod uwagę, czy tam mikrofony nosi i czy się zgłasza na zebraniu. Tych rzeczy oczywiście w Biblii nie ma. I na podstawie rzeczy, które nie miały nic wspólnego z Biblią, tylko te rzeczy, które były robione w organizacji, na tej podstawie były podejmowane decyzje, a później do zboru, jak szli, to mówili, na podstawie tych wersetów żeśmy podjęli decyzję. Więc ja zobaczyłem, że te wersety biblijne nie mają nic wspólnego, tylko były dopasowane do decyzji, które już padły. I to był... jeszcze powiem wam drugi przykład, kiedy połowa ludzi powiedziała, tak, chcę, żeby ten był starszym, drugie powiedziała, nie, on się nie nadaje. I ten brat powiedział, to w takim razie nie ma sensu Biblii otwierać. I to był, dla mnie był dzwonek wtedy. Mówię, to znaczy, że po prostu Duch Święty tu nie działa. Nie decydujemy, co w Biblii pisze, czy on się nadaje, czy się nie nadaje na podstawie wersetów, tylko było na podstawie, jak my, bracia starsi, czujemy się wobec tego człowieka. Jaką my mamy opinię. Oczywiście Duch Święty zadziałał w połowie. Połowa powiedziała tak, niektórzy połowa mogli go nie lubić. No właśnie, ja tak sobie to chodzi, teraz o tym, jak to opowiadałeś, zacząłem trochę odnosić to do siebie, bo jak cię o to zapytałem, to trochę się zastanawiałem nad tym, czy są takie rzeczy, które muszą się wydarzyć w życiu, żeby, nie wiem, żeby zdjąć, nie wiem, jakąś osłonę tego umysłu. I dwie mi tak przyszły na myśl, że trochę to jest tak, że bardzo ciężko stwierdzić, co może być takim wyłomem, ale i przykład takiej siekiery, która się wbija, to ona najpierw jest taka najcieńsza, niby to nie jest oczywiste i dopiero potem jest coś grubszego, ale przypomniała mi się rzecz, kiedy ja to czasami opowiadałem na naszym kanale, jak to było spotkanie starszych i sług z nadzorcą obwodu. No i ja się zajmowałem tymi terenami i nadzorca obwodu oczywiście tak, kasę to już pierwszą zrobił wcześniej, a na tym spotkaniu chciał omówić temat głoszenia. Oczywiście miał już wcześniej te notatki, wszystkie zgłoszenia, bo ja to dostarczałem, więc nie bez powodu go poruszał, tak? I pyta bo zauważył jakiś problem, bo to wyraźnie było widać. Ja bardzo skrupulatnie to robiłem. Co jest głoszone, jak głoszone i bracia, tak, wszyscy pięknie głosimy, jest super, a ja wtedy, nie, i wiesz, na tym spotkaniu starszych sług, nie jest super, bo niektóre grupy tak, a niektóre to według mnie to wpisują sobie tylko, żeby było wpisane, bo się w statystykach lepiej wygląda. To dlatego nie zostałem starszym, bo przecież jak śmiałem, ale to też się zastanawiam, czy to nie był też taki jeden z bardziej trzeźwiących momentów tak naprawdę w moim procesie wybudzania, że ja zobaczyłem wtedy, że tak naprawdę starsi to często są korpoludki, którzy przychodzą i całują w tyłek nadzorcę obwodu, że wykonują super robotę, bo oni kłamali wręcz, tak? Ja wtedy jeszcze nie byłem jakby taki, wiesz, wybudzony, ale coś mogło w tym być, że tam się to zaczęło kruszyć. W ogóle na ten tak nie patrzyłem na te wydarzenia, o których teraz opowiedziałem, ale konfrontując to z tym, co ty opowiedziałeś, to myślę, że to mogło być takie przygotowanie. Naprawdę ciekawa rzecz. I tak mówisz, nigdy nie wiesz, co to będzie. U mnie było po prostu, ja byłem taki przeświadczony, że jeżeli to jest prawdziwa organizacja prowadzona przez Boga, przez Ducha Świętego, to nie powinno być takich rzeczy, że połowa głosuje tak, połowa głosuje nie, a Biblii w ogóle nie otwieramy. Więc jak ja to zobaczyłem, to mówię, jeżeli my to robimy jako bracia starsi tutaj, to czy ciało kierownicze nie robi to samo? To czym oni są różni od nas? To dokładnie są tacy sami, to ludzie tacy jak ja i ty. Więc jak później dowiedziałem się o książce Raymona Franza,
Mówię, no to muszę przeczytać, bo on tam był, bo on wie czegoś, czego ja nie wiem. On był za tymi kulisami i ja chcę wiedzieć, czy oni robią dokładnie to samo, co my robimy jako starsi w zborze. No i dokładnie to samo potwierdził, nie? Że właśnie tak jest, nie? To ja może przejdę od To, tych... jeszcze domknę tą myśl Jacka, a ty zaraz zapytasz, dobrze? Okej. Bo tu mówisz to głosowanie i mnie też tak bardzo trzeźwiło mocno, że oni mają decyzję podjąć w ciele kierownicze, a oni głosują. A ja mówię, a dlaczego to Duch Jehowy nie działał na wszystkich? No właśnie. Większością głosów musi przechodzić jakaś decyzja, to czy możemy uprawiać taki rodzaj seksu, a takiego nie? To jak? Duch Jehowy nie działa? Co to za ciało kierownicze? Ja miałem po prostu taki mind... No dobra, nie, bo tutaj jeszcze anglojęzyczny, nie będę przeklinał. Jak się mówi? No, Spięcie mózgu. spięcie mózgu miałem, ale no to widzisz, to tak wtedy chyba o tym nie rozmawialiśmy, nie pamiętam, ale rzeczywiście to było coś, co mnie mocno poruszyło, ale to też dopiero zrozumiałem później, no. A miałeś tak, jak czytałeś ten kryzys sumienia, że bo nie pamiętam, na jakim etapie ty po niego sięgnąłeś. Czy to był początek wybudzania? Bo już teraz to ciężko mi sobie przypomnieć. Wiesz, dokładnie w dobra, tym to ja ci powiem, momencie, dlaczego o to pytam. Bo ja, zanim w ogóle sięgnąłem po tę pozycję, no to wiesz, to jest książka, której nie wolno czytać, to na pewno będzie jakiś tam wypaczony odstępca, kłamca. Sięgasz po tę pozycję, a tam masz opowieść i historię takiego wujka, który ci opowie, jak wyglądało jego życie, jak go chcieli skrzywdzić, oszukać i w ogóle taka wizja, którą masz wcześniej, to ona znika. Nie? To jest bardzo ciepły człowiek, opisał tę historię swojego życia, jak go trochę oszukali w pewnym sensie, bardzo to upraszczam, ale to jest... Ja tak zaznaczę, że dla nieświadków, bo to się spotykam z tymi komentarzami, że to nie jest pozycja łatwa. Bardzo jak ciężko. ktoś nie był świadkiem, to oni w ogóle nie rozumieją, piszą, że w ogóle o czym ten gościu pisze, ale ktoś, kto ma za sobą całą to wychowanie, to jest, ja uważam, że obowiązkowa, no ale dobra, to już Sara. Tak, bo tu mamy też inne tematy, chociaż te doktrynalne i wybudzenia są bardzo ciekawe, ale no to zapraszamy na tę rozmowę sprzed 2 lat dokładnie, no ale jeszcze tak krótko, no bo wiadomo, wybudzenie to są koszty i zanim przejdziemy do tego, jak sobie jakby z twojej działalności, jak sobie z tym radzisz i pomagasz innym, no to jakie koszty ty poniosłeś? Jak wyglądały twoje relacje z rodziną, z żoną, gdy zacząłeś się wybudzać i w sumie odeszłeś od świadków? Więc pamiętam to, jak było wczoraj dosłownie. Jadę z zebrania i myślę sobie, jeżeli ja powiem ludziom, nie, że w to czy w tamto nie wierzę, jakie będą straty? Kogo stracę, kogo nie stracę? I przeszedłem w głowie przez wszystkich moich znajomych, przyjaciół, rodziny i mówię tak, okej, jestem prawie pewny, że moje siostry się nie wybudzą. Jeśli chodzi o moją mamę, nie byłem 100% pewny. Mówię, to takie 50/50, nie? Ale najbardziej mi zależało oczywiście na żonie i dzieciach, więc mówię, jeżeli mnie wszyscy inni odtrącą, to jeszcze się z tym pogodzę, ale jeżeli stracę żonę i dzieci, to będzie dla mnie po prostu katastrofa. Więc stwierdziłem, że dam sobie czas, dam dla mnie, dla rodziny, dla żony, gdzie będę nadal tak zwanym PIMO, chodził na zebrania i próbował w jakiś sposób przekazać tą wiedzę, co mam do swojej żony, bo kiedy zacząłem, no to oczywiście stanęła okoniem, jak to się mówi, i nie chciała w ogóle słuchać, nie chciała na ten temat rozmawiać, buntowała się, wręcz przeciwnie. Mówię, ty tracisz wiarę, bo za mało studiujesz, musimy więcej studiować, musimy więcej czytać, musimy więcej do zebrań się przygotować, dzieci więcej uczyć i tak dalej, i tak dalej. Mówię, to szło w drugim kierunku, coś tak. I po prostu poświęciłem całą swoją uwagę na tym, żeby muszę pomóc żonie z tego wyjść. Jeżeli mi się nie uda, no to mi się nie uda. To nie byłem w stanie przewidzieć, czy moje małżeństwo przetrwa, ponieważ z kimkolwiek rozmawiałem, to mi mówili, no sorry Jacek, ja się obudziłem, moja żona nie, małżeństwo się rozpadło. I tak dużo przypadków, nie mogłem znaleźć nikogo, kto by powiedział, mnie się udało.
Więc po prostu zacząłem szukać przypadków osób, które się rozpadły i pytam się, gdybyś cofnął się w czasie, to co byś zrobił inaczej, nie? Jakie błędy popełnił? Chociaż mi powiedz, jakie błędy popełniłeś, żebym ja ich nie popełniał, nie? I udało się. Zajęło prawie 2 lata, żeby moja żona mentalnie się obudziła. I co ciekawe, po jakichś 2 latach powiedziała, wszystko rozumiem, to się nie zgadza i tak dalej, ale ja i tak zostaję. Co tu zrobić? Dlatego nie mam włosów. I mówię, no to czemu nie? No ale zobaczyłem, że ona tam jest, dlatego że ma przyjaciół, ma znajomych. Mówi, ty wychodzisz, masz biznes, rozmawiasz z ludźmi tu, a ja mam 2 małych dzieci, 4 ściany i zbór. Jeżeli nie będę miała tego zboru, to co ja mam? Ja nie mam żadnej siatki znajomych, jak tylko w zborze. No i stwierdziłem, że żeby pomóc ludziom odejść, wpierw musisz wiedzieć, dlaczego oni tam są. Co ich przekonuje, że to jest prawda, to jest jedno i jakie potrzeby mają emocjonalne, które organizacja im wypełnia. I jeżeli nie znajdą tego gdzieś indziej i nie znajdą tych rzeczy lepsze niż to, co mieli w organizacji, to nie odejdą. Jeżeli znajdą tylko, że gorsze, no to po co? To tak jakbym ci dał stary telefon, nie? Sprzed 10 lat i mówi masz. Kto się wymieni? Dziecko jak ma telefon i gra, to mu nie zabierzesz z tych rąk, choćbyś mu łapę odciął, nie? Ale dasz mu nowy telefon, trochę lepszy niż ten wcześniejszy, to ten wyrzuci i weźmie następny. I po angielsku się mówi upgrade, nie? Mówię, więc jeżeli wiedziałem, że jeżeli żona musi wyjść z tego, to dla niej to po prostu musi być upgrade, tak lepszy stan życia, lepszy stan przyjaciół, lepsze myślenie, musiał po prostu wejść to na lepsze. A dużo osób, które odchodzi, to zauważyłem, że stają się bardzo nerwowi, bardzo tacy zgorzkniali, bardzo krytykanccy i dlatego moja żona to zobaczyła, mówi, i po co ja mam tam iść? I zobacz, tylko cały czas krytyka, tylko patrzę na to, co jest niedobre, co jest złe, a mówi, ja jestem szczęśliwa, to wszystko jest fajnie, mam przyjaciół, mówię, nie muszę chodzić nawet do służby, pojawić się raz tam w tygodniu na zebraniu, bo co myślisz, że wszyscy katolicy, co chodzą do kościoła, to wierzą wszystko, co tam z ambony spada? Mówię, to idą, pokazują się raz w tygodniu i tyle, mówi, możesz ty tak samo chodzić, nie? Ale każdy z nas wie, że jak już wiesz, że to nie jest prawda, to cię to nie zostawi. Nie? To ja pamiętam, żołądek mi się ściska po prostu na tych zebraniach. Słucham, mówię, no nie mogę. Może, dziecko jakieś, wezmę dziecko, idę z tyłu, mówię, pobawię się z dzieckiem. Psychicznie nie dawałem rady. Ja myślę, że twoja żona powiedziała coś, co wiele świadków czuje. I to są nawet ci świadkowie, którzy piszą na naszych i pewnie na twoich komentarzach komentarze piszą na kanałach, że co, nieprawda, że nie możemy, ja sobie żyję jak chcę. I dopóki są w stanie iść za tym, tak sobie jakby nałożyć te klapki, że okej, to mogą to ciągnąć i mogą faktycznie mówić ludziom ze świata na przykład, że to nieprawda, że nie możemy czegoś tam i tamtego. Ja sobie tam chodzę raz na jakiś czas i jest okej. Ale jak już zrozumiesz to w sercu, tak to już się nie da tego ciągnąć. Tak mi się wydaje przynajmniej, chociaż to też od charakteru pewnie zależy. No, indoktrynacja robi swoje i człowiek czuje, że tu jestem bezpieczny. Myślę, że dla większości kobiet poczucie bezpieczeństwa jest dużo ważniejsze niż dla mężczyzn, więc one jak mają tą siatkę przyjaciół i znajomych, to bezpieczeństwo tam jest, a to jak odchodzą i teraz nikogo tu nie znają, nie wiedzą, czy sobie znajdą przyjaciół, czy to będzie lepsze, to jest takie bardziej, dużo trudniejsze emocjonalnie i psychicznie obciążeniem jest, nie, żeby odejść. Także musiałem po prostu wymienić tą siatkę znajomych dla żony, gdzie mówię, zacząłem zapraszać ludzi z pracy, mówię, przeprowadź swoją żonę, niech porozmawia z moją. Niech się zaprzyjaźnią, niech to tamto. Myśmy zaczęli wychodzić do innych, bo wiedziałem, że musi po prostu zrobić ten upgrade swojej siatki znajomych, żeby po prostu zaczęła czuć, że są normalni ludzie, są ludzie, którzy będą ją kochali i będzie czuła się z nimi bardziej swobodnie niż tymi w zborze. No i oczywiście tak się zaczęło, że
zaczęła czuć się bardziej swobodnie z ludźmi, którzy nie byli świadkami Jehowy, a w zborze zaczęli ją krytykować. Czemu opuściła zebranie? Bo nie jest zbalansowana, nie? Bo nie chodzi na zebrania tak często. I zaczęła czuć tą presję od zboru, że ją obserwują, co ona robi, co nie robi i tą krytykę, a poza zborem wszyscy ją przyjęli z miłością i z otwartymi rękami. No i później po prostu jeszcze była taka jedna sytuacja, gdzie moja siostra bardzo pomogła mojej żonie. Moja żona poszła na zgromadzenie, no i moja siostra ją dorwała. Musisz się opowiedzieć, co ty tu w ogóle robisz? Nie, to hipokrytką jesteś, nie? Po której stronie stoisz? No i moja żona mówi, no jesteśmy na kongresie, o miłości był taki kongres. Love Never Fails. Tak. Miłość nigdy nie zawodzi. Miłość nigdy nie zawodzi, tak. No i moja żona taka, wiesz, biedna, mówi, no my tu jesteśmy o miłości, najważniejsze, żebyśmy się kochali. Mówi, ciało kierownicze tam pomaga, znaczy nie pomaga, ciało kierownicze też się myli, sami powiedzieli, że nie są natchnieni, więc mówię, to nieważne, czy się mylą, czy się nie mylą, najważniejsze jest, żebyśmy my się kochali. Nie? Moja siostra tam mówi, ty masz demona. To widzę w twoich oczach. Ja już widzę, jak daleko zaszłaś, nie? Ojej, no i to był taki po prostu już, moja żona przyszła, pamiętam, aż jej się ręce trzęsły z tego zgromadzenia. Mówi, okej, koniec, nie? Już nie idę tam. No. Może... Jestem bardzo Ciekawe, wdzięczny mojej siostrze. Tak. Ciekawe jest to, że tak bardzo im to przeszkadza, jeżeli ty nie pasujesz do tego obrazka, do tego szablonu, który oni robią. To się w głowie nie mieści. A na przykład ja nie miałbym problemu się zadawać, spotykać z kimś, kto jest świadkiem Jehowy i nie do końca żyje według zasad świadków. Ja doskonale rozumiem, dlaczego tak może być. Już wiesz, dzisiaj nie mam takiej trochę wojowniczego nastawienia, żeby mu pokazywać, a to nie jest prawda, no bo rzeczywiście jest tak, że bycie w tej organizacji bądź w innych podobnych grupach destrukcyjnych coś tym ludziom daje, prawda? Na pewno. I to jest, to nie jest naszą rolą, żeby im mówić, ej, masz odejść, tak? To każda z tych osób musi sobie taką decyzję podjąć. Ale tak, wiesz co, myślę, że możemy płynnie przejść do tego, do czego cię ta droga odejścia i ten próba pomocy żonie skłoniła, bo zacząłeś się zastanawiać nad tym, jak pomóc ludziom, powiedziałeś coś takiego, żeby zapewnić im coś poza, dać jakąś alternatywę. I zacząłeś pomagać ludziom i trochę ta twoja żona chyba była, nie wiem, była pierwszą takim królikiem doświadczalnym obiektem, trochę, czy tak. były jeszcze inne osoby, że to równocześnie się działo? Powiem wam tak, ja cokolwiek nie staram się pomóc innym. Pierwszą osobą, którą zawsze staram się pomóc, to jestem ja. Czyli cokolwiek się nie nauczę, a uczyłem się na coacha, trenera mentalnego. Okay, tak. Też używa się po polsku. Po polsku się mówi coach i upgrade. To już się tak... Aha, okej, dobra, super. Muszę wiedzieć, które w Polsce są słowa angielskie używane. I te rzeczy, których się uczyłem, mówię, wpierw muszę wypróbować na sobie, czy one działają, czy nie. I niektóre działały, niektóre nie działały. I te, które działały, no to staram się pokazać innym, w jaki sposób mnie pomogły i w jaki sposób mogą pomóc innym. A czy na żonie, czy działały? Oczywiście, że działały, ale każdy z nas jest inny. Bo to właśnie, jak ja się nauczyłem, że to, co działało na mnie, to wcale nie znaczy, że będzie działać na żonę. I to mi właśnie pomogło zrozumieć, że muszę wpierw wiedzieć, dlaczego ona tam jest, jakie są jej wartości, nie moje. Moje były inne. Możemy być w tym samym środowisku, w tym samym miejscu i wydaje nam się, że to, co mnie obudzi, to obudzi ją. Nieprawda. Dlatego, że powody, dla których jesteś w tej organizacji, są inne. I mówię, jeżeli to są jej powody, to ja muszę dostosować metodę budzenia jej do jej powodów, do jej wartości, a nie do swoich. I były też wiele takich przypadków. Jedna kobieta, pamiętam, dużo z nią rozmawiałem, powiedziałem jej co, gdzie, jak i kiedy i ona, nie, tak samo, pionieruję, teraz muszę, nie, bo mi tutaj wiara upada. Po roku czasu do mnie zadzwoniła, powiedziała, Jacek,
nie dam rady, wychodzę, nie? No i pytam się, czemu, co się stało? Przecież tyle wiedziałaś i nie odeszłaś wcześniej. Dowiedziałam się, że inwestują w papierosy, nie? W kompanie, które tam papierosy robią. Ja mówię, ja tego ci nawet nie powiedziałem. Ja tego nawet nie używam, bo ja nie wiem, kto w te papierosy tam inwestuje. Może to był nieświadek nawet, który to zrobił. Ale mówię, czemu cię to obudziło? Z tych wszystkich rzeczy, które wiedziałeś, czemu to cię obudziło? Mówię, to jest dla mnie dziwne, bo pierwszy raz słyszę coś takiego. A on mówi, słuchaj, jak ja poznawałam prawdę, to ja paliłam jak kopciuch. I ja chodziłam na terapię, ja próbowałam to, tamto, nic mi nie pomogło, a świadkowie Jehowy mi pomogli. I przez to, że stałam się świadkiem, to rzuciłam palenie. I dla mnie to było właśnie tym powodem, że ja widziałam, że tam jest Duch Święty. I teraz jak ona zobaczyła, że oni inwestują w te kompanie, co robią papierosy, to po prostu to urunęło. I mówię, wow, ja bym w życiu o tym nawet nie pomyślał, ale dla niej to był powód, dla którego ona tam była. Więc teraz, jeżeli ktoś tam mi mówi, o jak kogoś obudzić, ja mówię, pierwszy dowiedz, czemu tam jest. Pierwszy dowiedz, co go trzyma. Pierwszy zapytaj, co cię przekonuje, że to jest prawdą. Bo to, co ciebie przekonało, to nie znaczy, że jego przekonało. I dopiero jak się dowiesz, co jego przekonuje, że to jest prawdą, to możesz zacząć konwersację na ten temat. A wcześniej to po prostu to tak jakbyś szczelał bez wiedzenia, gdzie jest tarcza. A ja w ogóle jak tak mówisz o tym, tak mi się nasunęło, bo dowiedz się, co kogoś przekonuje, że coś jest prawdą, ale jak sobie pomyślę o twojej żonie, no to tak rozumiem, że dla niej to już nie była prawda i dla wielu osób pewnie też tak jest, ale coś go przekonuje, żeby nadal tam być, więc nawet Tak, może nie chodzić o to, że coś kogoś przekonuje do to, że to jest prawda, ale coś innego jeszcze trzyma. Tylko, że widzisz, świadkowie Jehowy mają takie bardzo dobre pytanie zadałeś. Dwie rzeczy. Jedno, czy doktryny są prawdą i drugie, że religia jest prawdziwa. Doktryny niekoniecznie muszą być prawdziwe, ponieważ wiemy, że jest nowe światło, zmieniają się rzeczy, niektóre rzeczy mogą ulec zmianie i tak dalej, dowiemy się więcej w przyszłości. Ale religia jest prawdziwa, ponieważ większość rzeczy jest prawdziwa i są niektóre rzeczy, które po prostu tam trzymają tych ludzi, myśląc, że po prostu nie ma lepszej. No pokaż mi, gdzie jest lepsza. Moja żona tak mówi, okej, no w żadnej religii nie ma, nie pójdziesz do żadnej religii, gdzie 100% zgodzisz się z tym, co oni uczą. Pokaż mi, jak mi znajdziesz lepszą religię, gdzie 100% wszystko się zgadzasz, to pójdę. Mówię, w żadnej się nie zgadzasz, więc mówi, tu już jesteśmy, nie wszystko może jest na 100%, ale jest to bardzo dobra religia, bo znam tych braci, wszyscy są zjednoczeni i tak dalej. Więc dla niej to było właśnie bardzo ważne, że bracia są zjednoczeni, że pojedziemy sobie gdziekolwiek na drugi koniec świata, wszyscy będą tacy sami, znajdziemy sobie zbór przyjaciół i tak dalej. Więc dla niej to było właśnie takim przekonaniem, że to jest religia prawdziwa, ponieważ bracia okazują sobie miłość i ona czuła się tam bezpiecznie. I dopiero później, jak zobaczyła, że nie, tam nie tylko, że ta miłość jest bardzo warunkowa, to jeszcze zobaczyła, że to jest niebezpieczne. I dopiero jak jej pokazałem, że nie tylko to jest niebezpieczne dla niej, ale również dla dzieci, no to jak ona zobaczyła, tak, jak matka musi bronić dzieci, to też był taki przełom. Przełom był również, żeby porozmawiać na temat doktryn, kwestia krwi. To po prostu nie będę powtarzał się, zachęcam ludzi, żeby obejrzeli mój pierwszy wywiad, jak ona przeczytała ten jeden rozdział z książki Raymona Franza na temat krwi, to po prostu tak samo, to był wielki przełom dla niej, nie? Bo zobaczyła wtedy, że możemy skrzywdzić nasze dzieci. Nie? No dobra. Wiesz co, Jacku, tak trochę sobie to zarysowaliśmy i trochę o tych twoich motywacjach do tego, żeby pomagać innym, no da się wyczytać z twoich słów, ale chciałbym cię zapytać, żebyś przybliżył to, czym się zajmujesz. O początki tej twojej takiej drogi do pomagania innym, jak one wyglądały i jak one dzisiaj wyglądają. Co robisz, poza tym, że nagrywasz sobie filmiki, tak? No, zawsze we krwi było u mnie pomagać innym, dlatego chyba chciałem być starszym zboru, bo zawsze wiedziałem, że starszy zboru może więcej pomóc ludziom w zborze, więc dla mnie to było po prostu we krwi takie, że ja muszę innym pomagać. Nie wiem czemu, po prostu tak jestem. I kiedy zostałem starszym zboru, to zobaczyłem, w jaki sposób jestem ograniczony w pomaganiu innym.
już wtedy byłem coachem i wiele rzeczy, których się nauczyłem, mówię, wow, możemy to wprowadzać w zborze. Zacząłem mówić wykłady troszeczkę inaczej i zacząłem pomagać ludziom troszeczkę inaczej i bracia starsi do mnie przychodzą, słuchaj Jacek, no, super wykład, wszystkim się podoba, mnie też się podoba, szczerze ci powiem, mnie też się bardzo podoba. Żona mówi, może cię słuchać cały dzień, mówi do mnie. Ale no, wychodzisz poza to, co napisane w tym szkicu, mówi. Musimy się trzymać tego, co tam jest. Nie? To tak mówi troszeczkę za bardzo wybiegasz. Nie? I zobaczyłem, jaka tam jest wielka kontrola, że nawet rzeczy, które by pomogły ludziom i ludzie bardzo to doceniali, to jednak nie mogłem wyjść za te rysy, które oni tam wprowadzili. I ludzie, którzy przychodzili do mnie jako do starszego w zborze, strasznie się bali. Ja tego nie mogłem rozumieć. Mówię, ja przecież nie pobiję. Ale po prostu no, głos im się załamuje, jak mówią o tym problemy, czy tamtym, czy ja mogę to zrobić, czy mogę tamto. I mówili mi o rzeczach, które były błahe. Dzisiaj z tego punktu widzenia patrzę, błahe. A oni po prostu lęk mieli niesamowity. Przyjść do brata starszego, zapytać się o coś. I kiedy wyszedłem z tego i zobaczyłem, jaka jest wielka potrzeba, przede wszystkim zobaczyłem po samym sobie, co ja przeszedłem, jaką depresję przeszedłem, jakie załamanie przeszedłem, wychodząc z tej organizacji, to mówię, ja nie jestem jedyny, który przez to przechodzi. To jest masa osób, które musi przechodzić przez to tak samo jak ja. Czułem, że przechodzę przez piekło, ale mówię, jeżeli po prostu nie zatrzymam się w tym piekle, tylko cały czas będę szedł, to kiedyś z niego wyjdę. I jeżeli kiedyś z niego wyjdę, to będę znał drogę i jak z tego piekła wyjść. I jeżeli będę znał drogę, to wtedy ktokolwiek do mnie przyjdzie, to po prostu powiem, okej, tam byłem, wiem, rozumiem, gdzie jesteś i pokażę ci, którą drogą ja poszedłem, może to również tobie się przyda. Więc jak zacząłem na internecie działać, najpierw dołączyłem się do grup na Facebook, później otworzyłem swój kanał, napisałem też książkę po angielsku od strachu do wolności i no, osoby zaczęły do mnie dzwonić i po prostu byłem no, zaszokowany, ile osób przechodzi albo dokładnie to samo, co ja, albo jeszcze gorsze mieli sytuacje. I co mi się chyba najbardziej podobało, to, że ludzie bardzo doceniali moją pracę, dlatego że miałem zrozumienie, którego nawet i terapeuci nie mieli. Mówili, Jacek, 10 lat na terapii jestem. Ja z tobą godzinę czasu i po prostu wszystko mi się w głowie poukładało tak, jak terapeuta nie potrafił. Ja nie mówię, żeby nie iść na terapię. Nie. Ja zawsze mówię, idźcie na terapię. Tylko, że jeżeli terapeuta nie był nigdy świadkiem Jehowy, to on nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie to jest głębokie i jakie to są problemy, bo tego nie uczą, nie? Znalazłem kobietę, która była świadkiem Jehowy, terapeutką, tak naprawdę była w moim zborze, tylko że dużo wcześniej. Napisała książkę taką bardzo fajną. Cracking the Cold Code for Therapists. Dla terapeutów po prostu. Uczy terapeutów, sama jest terapeutką i uczy terapeutów, co terapeuci powinni wiedzieć na temat wychodzenia z tych sekt. I tą wiedzą rozmawiałem z nią parę razy, przeczytałem jej książkę, ona wiele książek napisała. Tą wiedzą się dzielę z innymi i to pomaga bardzo ludziom wychodzić, nie tylko, że wiedzą, że to nie jest prawda, wiedzą, że to jest fałszywa religia, tylko po prostu wyjść emocjonalnie z tego, żeby odbudować swoją indywidualność, żeby nauczyć się podejmować decyzje. Ci ludzie, którzy wychodzą, bardzo często są, no wręcz tak chyba ostatnio powiedzieć, niedorozwinięci na naszym ostatnim spotkaniu, że człowiek zatrzymuje się w swoim rozwoju na takim etapie 12-13 lat. Nawet bym nie dał więcej. Ponieważ kiedy człowiek ma do 12-13 lat, to rodzice prawie wszystko za niego decydują. To ci wolno, to ci nie wolno, musisz zapytać taty, musisz zapytać mamy, co oni o tym pomyślą, a jak zareagują. I tak samo człowiek w organizacji cały czas ma w głowie ten filtr, co powie organizacja, co wolno, czy nie wolno, co ludzie o mnie pomyślą, jak to będzie świadczyć o Jehowie, jak ja będę miała czy taką spódnicę, czy ja zapuszczę brodę i tak dalej. Więc ci ludzie zatrzymali się w rozwoju właśnie w takim etapie jak dziecko i nigdy nie przeszli przez ten okres tych nastolatków, kiedy nastolatek zaczyna, no mama mi mówi, że mi nie wolno, ja jej tam pokażę, przez okno wyjdę, pójdę z kolegami pogadać, nie? I nie przeszli przez ten okres buntu,
I możemy widzieć, jak osoby wychodząc z organizacji zaczynają zachowywać, 40 lat mężczyzna zaczyna się zachowywać jak nastolatek. No bo on się buntuje, teraz mi wszystko wolno, mi nie powiedzą, co ja mam robić, co ja mam nie robić, ja będę sobie wszystko robił, co mi wcześniej zakazali, to ja będę robił. Nie? I po prostu nie potrafi myśleć jak dorosły człowiek, tylko taki 16-latek zbuntowany, bo ojciec mu powiedział, że nie, a on teraz powie, że tak. Nie? I przez to trzeba przejść. Przez to trzeba przejść i trzeba się nauczyć i podejmować decyzje i dowiedzieć się, kim on jest i jaki cel chce mieć w życiu i co zbudować w życiu, bo burzenie tego wszystkiego to jest jedno, ale odbudowanie życia to jest dłuższy proces i dużo trudniejszy. I wiele osób, to wiedziałem, że tego brakuje. Jest masa osób na internecie, które burzą wiarę w Świadków Jehowy i robią to w bardzo dobry sposób. I to nie było moje powołanie nigdy. Ja po prostu, nie wiem, nie potrafię oglądać tych broadcastingów i czytać tych strażnic i pokazywać, gdzie są błędy w tym. Ja nie potrafię tego robić. Wy to robicie super. Odsyłam do was, jeżeli ktoś chce, ale moim zadaniem było właśnie pomóc ludziom odbudować się później. I pierwszym takim krokiem to lęk. Nie? To był zawsze pokonanie lęku. Super, że to robisz. Ja tak powiem trochę z naszej już, też zapytam, czy ty widzisz też poprawę w ogóle, bo ja pamiętam, jak poszłam na terapię po odejściu, to już będzie z 8 lat temu, no to faktycznie to ja uczyłam terapeutę, czym są Świadkowie Jehowy, nie? Bo to taki fascynujący temat, ale co widzę i co mam nadzieję robi nasz kanał, ale też robi twój kanał oraz działalność w ogóle też na tej grupie, że ludzie się edukują, bo oglądają to na przykład właśnie terapeuci, żeby trafić do swoich pacjentów i ostatnio właśnie też się odezwała do nas taka fundacja, która docelowo po prostu chce się skupić na osobach, które wchodzą z grup destrukcyjnych i tam myślą, jakie rozwiązania będą najlepsze i tak dalej, także w ogóle jestem na przestrzeni tych lat kilku, to uważam, że się dużo zmieniło, plus też wielu świadków, które odeszło właśnie poszło na przykład na psychologię, potem robi kursy i też stara się pomagać, także to super. I w ogóle chciałam zapytać, czy też widzisz, że to poszło trochę, zmieniło się na lepsze, no bo ile ty lat w sumie tak działasz w tym? 8? Coś takiego? No właśnie, no nie? Czy trochę jest lepiej, myślisz, że jest większa wiedza już tak, nazwijmy to, w narodzie? Absolutnie. Jest coraz większa wiedza, coraz więcej kanałów powstaje, coraz więcej jest informacji i takich dobrych informacji, nie tylko takich, że gdzieś tam bo mnie ten zdenerwował, bo ten brat starszy mnie tak potraktował i tak dalej, tylko osoby, które naprawdę są inteligentne i badają tematy dogłębnie i jeszcze badają historię, na przykład opracowują czy to Biblię, czy historię religii, skąd to powstają, ponieważ te informacje są dostępne i robią to w naprawdę dobry sposób. Także tak, to nie ma porównania 10 lat temu a teraz. Cały czas to, tak jak mówisz, idzie do góry, do przodu. Upgrade. Wiesz, bardzo ciekawy jest też ten wątek tych terapeutów, którzy się szkolą, czy nas oglądają, czy w ogóle tak jak ta osoba, o której wspomniałeś, że napisała książkę, jeszcze uczy innych, jak dotrzeć do osób, które wychodzą z sekt. Ja na przykład na terapii byłem rok temu, to było może trochę ponad, i mój terapeuta nie wiedział dużo na temat Świadków Jehowy. Jedyną rzeczą, kto zapytał się mnie, czy może sobie obejrzeć ten filmik, w którym tam wystąpiłem, chyba u Przemka Górczyka, czy jakiś inny, już nie pamiętam, który, żeby mieć taki obraz, ale on się mnie zapytał, czy mi pozwolę, czy mu na to pozwalam, ale on jakby pracował z osobami z traumą religijną i miał do czynienia, więc jak ja coś mu mówiłem, to rzeczywiście widział te same mechanizmy, bo Świadkowie Jehowy są tylko jedną z wielu grup, która stosuje to samo i więc, ale widzisz, Sara, pamiętasz, tak jak ty kiedyś pisałaś o syndromie traumy religijnej, to jak wpisałeś to hasło w Google, to był tylko jeden artykuł na blogu Sary sprzed kilku lat i po polsku nie było nic.
na amerykańskich portalach tego było mnóstwo, tam w ogóle byli No bo specjaliści, też którzy się... od mormonów odchodzą, no Tak, nie? Też jest Tak, duża sprawa. tak, jest Tak. masę Tam tego. te wszystkie ruchy takie ala protestanckie, co tam mają to purity culture, że są te nastolatki i te pierścienie, że i one, i słuchałam w ogóle świetną książkę właśnie o traumie poreligijnej i ta autorka właśnie była w takim właśnie chrześcijańskim jakimś zborze, ale to ani nie byli świadkowie, ani mormoni, niby wszystko okej, ale ona po prostu była straumatyzowana strasznie. No, dobra. Tak, no i dzisiaj jak to wpiszesz, to na pierwszym miejscu jest Piotr i nasz przyjaciel od Holisticum, który ma Centrum Zdrowia Psychicznego, ale ja w ogóle nawet ten twój artykuł linkuję do jego strony, no bo jak rozmawialiśmy z Piotrem i on to centrum zakładał, to też jakby wiemy, że troszeczkę jesteśmy takimi, nie wiem, rodzice chrzestni tego tematu w Polsce, że to się pojawia, Tak. bo Piotr nawet jak tam wyszukuje się specjalistów, to jest jako filtr tych, którzy traumę religijną mieli z tym do czynienia, bo to w ogóle w wielu kręgach nie istniało i widzę, że to się pojawia. My też kiedyś zrobiliśmy taką mapę specjalistów, którzy znają temat Świadków Jehowy i tam taką tabelkę i wiem, że część osób z tego skorzystała, prawda? No a teraz to, co Sara wspomniała, ta fundacja, z którą taką współpracę nawiązaliśmy, to ona też typowo w tym chce się specjalizować, więc naprawdę jest fajnie, że ten obszar będzie zagospodarowany przez specjalistów, no ale no nie sposób pominąć takie osoby jak na przykład ty. I ja pamiętam, że wiele razy opowiadałeś, czy w jakimś swoim programie, czy w rozmowie, jak to musisz odebrać telefon, bo ktoś dzwoni i siedzisz na telefonie, więc takie też osobiste wsparcie udzielasz tym osobom, za co ja cię po prostu podziwiam, bo ja totalnie nie jestem w stanie tego robić, a tych rozmów i wiadomości jest tak dużo, że nawet nie wiem, jak ty to ogarniasz. Jak ty to ogarniasz? Jak ty to ogarniasz? No, powiem wam, na początku to taka lawina się zerwała i wszyscy dzwonią, tak jak mówisz, a później no po prostu zobaczyłem, że to szczerze, moja żona mi uświadomiła, że po prostu zamieniłem bycie starszym i te wszystkie obowiązki, co były w zborze, teraz zamieniłem po prostu na to bycie byłym świadkiem i pomaganiem, byłym świadkiem Jehowy i nawet więcej zacząłem robić i działać niż w zborze. No i mieliśmy parę mocnych rozmów na ten temat i mówię, no muszę to zrobić tak, że no tak jak idziesz do pracy, nie? Od tej godziny do tej godziny, więc mówię, ustaliliśmy w które dni, ile czasu na to poświęcam i jeżeli ludzie do mnie piszą, to po prostu mówię, mam czas wtedy do wtedy, nie? I możesz dzwonić, bo inaczej to po prostu no, cały czas, czasami późnej godziny w nocy, no to za dużo było dla mnie, ale ustaliłem od kiedy do kiedy. To jest właśnie zdać sobie też sprawę z tego, że ty musisz dbać o siebie wpierw, bo bardzo łatwo możesz, jak codziennie słuchasz o tych wszystkich traumach, które ludzie mają i niektóre naprawdę tragiczne, naprawdę. Chyba najbardziej tragiczne to były, jak matka dzwoni i mówi, że miała dziecko, które mogło przeżyć, ale nie dała krwi i dziecko zmarło i ona dzisiaj nie może żyć z sobą, że nie pozwoliła. Takie telefony to chyba najbardziej emocjonalne są. I bardzo ciężko mi im pomóc, ponieważ to jest taki ból, że nie da się tego zaleczyć praktycznie, że to już do końca życia ci ludzie będą skaleczeni przez to. No ja takim osobom życzę, żeby one nigdy w życiu się nie wybudziły z tego. Żeby do końca życia po prostu zostały świadkami Jehowy wierzącymi głęboko w raj na ziemi zmartwychwstanie. Bo to jest, nie wiem, to jest coś tak trudnego, żebym sobie to wyobraził. Co trzeba zrobić w umyśle, żeby przeskoczyć? Bo to jest tak, jak ty byś miał wewnątrz, że to ty zabiłeś to dziecko. Znam takie osoby. Czy dzieci samobójstwa popełniały też, nie szły na komitet i do domu nie wróciły nawet, nie?
Tylko to, gdzie jest syn? Poszedł na komitet, nie wrócił do domu. Nie? To są najtrudniejsze telefony, które po prostu czasami to siedzisz w pracy i myślisz o tym później. Nie? Tak, to Ja wiem, trzeba dbać o siebie w tym czasie. Ja pamiętam, jak my też zaczęliśmy tak działać w internecie i to też był taki etap, że też były rozmowy wieczorami, gdzieś tam 23, ludzie, że zadzwonią, bo chcą opowiedzieć, z czym się zmagają. Nie każdy jest w stanie opowiedzieć historię na kanale, prawda, u nas. Tak. Ale to docelowo nas bardzo obciążało. Odcięliśmy to i troszkę inną drogą poszliśmy. Jakby takich rozmów prawie nie mamy dzisiaj, no nie? Bo to nas po prostu Jak wykańczało. Zrobię w końcu studia, to kto wie, Tak. ale to już wtedy będę przygotowana, jak mi się No. uda skończyć. Ale widzisz, to ja tak sobie pomyślałem, jak ty mówiłeś o tym, że żona tam cię trochę potrząsnęła, to jest fajna lekcja, myślę, że dla każdego z nas. Ja jako coach pewnie się też zgodzisz, ta siła perspektywy drugiej osoby. Jak sam jesteś w środku, to tego nie widziałeś, co? Potrzebne jest, bardzo potrzebne jest. Nie? Coś miałem powiedzieć teraz, mi umknęło. Ja chcę też powiedzieć, jeżeli ktoś chce ze mną porozmawiać, to jak najbardziej, niech dzwoni, niech pisze, zaraz porozmawiamy na temat w jaki sposób, Tak. bo wiemy, że to jest potrzebne, ale większość w tej chwili rozmów to zaczynam od tego, ok, jaki masz problem, jeżeli powiedzą, to odsyłam do filmu, który już zrobiłem, niech sobie wpierw obejrzą, żebym po prostu nie powtarzał się, żeby nie tracić czasu, bo po prostu te same rzeczy powtarzałem w tej z powrotem. Mówię, to po co mam to robić? Po prostu lepiej zrobić na ten temat film i większość osób obejrzy i już nawet do mnie nie dzwoni. Mówię, ok, wyjaśniłeś mi, super, nie? Więc mój kanał, jeżeli zobaczycie, to omawia bardzo dużo różnych takich tematów, na które byli świadkowie Jehowy zmagają się z tym i można po prostu tam znaleźć odpowiedź, nawet nie kontaktując się ze mną. Tak, super. Czyli raz zrobiona robota porządnie, ale pomoże wielu osobom, nie? Tak. Tak, no, to też takie było nasze trochę założenie. Sara potrzebuje przerwę na toaletę, więc jak tylko wyskoczy, zaraz nam wróci, dobra? Och, no. Sara zrobiła niedawno film, jak puka do drzwi. Tak, no. I powiem ci, to jest rzecz, o którą ja bardzo często mówię, co świadek Jehowy myśli, co w jego głowie się działo, jak pukał do drzwi i w jaki sposób to czasami dziesiątki lat później w podświadomości nadal jest, tylko ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. Właśnie chodzenie od domu do domu było najbardziej silną takim programowaniem naszej podświadomości, której nie ma nikt w żadnej innej religii. Bo jeżeli człowiek był gdzieś tam, nie wiem, katolikiem, czy nawet w jakichś tam innych sektach był, ale nie musiał głosić, tylko po prostu pasywnie słuchał i tam robił, co mu kazali, to jest zupełnie inaczej niż jeżeli ty musisz głosić, jeżeli ty musisz o tym uczyć. Bo z chwilą, kiedy ty o tym uczysz, to już to musisz ze wszystkim się zgadzać 100%, bo jak cię zapytają, tak. to musisz dać tą odpowiedź i musisz reprezentować wszystko, to co cię uczyli, to jest następna rzecz, ale parę rzeczy jest w tym pukaniu do drzwi, które po prostu zmieniają naszą podświadomość. I to jest pierwsze to, Sara, mówię o tym twoim filmie, który zrobiłaś, jak pukasz do drzwi. To jest genialne. Tylko parę rzeczy bym dodał do tego i obejrzyjcie, ktokolwiek to ogląda w tej chwili, obejrzyjcie ten krótki film, który ona zrobiła, jak świadek Jehowy stoi przed drzwiami i puka i co się dzieje mentalnie w człowieku, który puka do tych drzwi. Nie chcesz, żeby ktoś był w domu. Pierwsze. Nie chcesz. Ja pisałam scenariusz był pisany z doświadczenia, nie? Tak. Oczywiście. Ja miałem dokładnie takie same. Wiem, że wszyscy mają takie doświadczenie. No. A jak już jest w domu, to masz nadzieję, że jest niezainteresowany. Masz nadzieję, że cię odrzuci. A już jak cię nie odrzuci, to nie tylko weźmie ten magazyn i zamknie drzwi i do widzenia. I słuchajcie, to w podświadomości jest bardzo silne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli człowiek ma nadzieję, że będzie odrzucony, a boi się, że będzie zaakceptowany, to później on idzie do pracy i robi dokładnie to samo. Jak on może coś sprzedać, jeżeli on w podświadomości już jest nastawiony na to, że nikt go nie będzie słuchał,
on będzie chciał, żeby go odrzucali i pójdzie do swojego bossa i powie, no robiłem, no próbowałem, no bo wcześniej za godzinki był chwalony, że zrobił teren i godziny, a rezultaty nie miały żadnego znaczenia. Tak naprawdę, jeżeli jakiekolwiek rezultaty przyniósł, no to nie wolno ci było się z tego cieszyć. To chwała Jehowie, nie tobie. Więc to w podświadomości było... Bardzo to jest dobre, co mówisz, bo wydaje mi się, że w ogóle na to nigdy tak nie patrzyłam, tak się zmieniłeś mi teraz coś w mózgu. Mi też. Ale ja lata po odejściu, to jest coś, z czym ja nadal walczę. To znaczy myślę, że jest mniej teraz tego, że zaczynam już się potrafię przyznać na przykład do czegoś, że mi dobrze poszło, że to zrobiłam. Bardzo mi pomógł w tym kanał i to, że właśnie Edwin się trochę się usunął w cień, bo się zmagał z wypaleniem zawodowym, przez co ja to przejęłam i nagle się okazało, że wychodzi, nie? Że robię coś i to przynosi efekty i no to trochę może brzmi, właśnie i mówię, brzmi to egoistycznie. Dlaczego mówię, że to brzmi egoistycznie, nie? Nie, to brzmi Zrobiłam normalnie. dobrą robotę i mówię, że to brzmi egoistycznie, ale no właśnie, nie? I też taniec, nie? To tutaj bardzo mi pomaga. Dobra, odznaczają widzowie bingo. Ale tak, Sara zawsze o tańcu w każdym odcinku. Ale właśnie nasza jakby instruktorka tańca, ona się bardzo zawsze skupia na kobietach i na tym, żeby one wyszły, żeby się tak, wiesz, wyprostowały, bo to jak ciało jakby, pewnie ty też wiesz, to jaką ty masz postawę ciała, zamiast siedzieć tak, to na przykład tak, to już zaczyna ci wpływać na to, jak podchodzisz do życia. No powiem ci, że na pewno będę nad tym myślała, co teraz powiedziałeś. To jest bardzo ważne, żeby rozpoznać te podświadome programowania, które byliśmy u Świadków Jehowy, bo myśleliśmy wszystko odwrotnie. Bo jeżeli cały czas tylko, bo mózg to tak działa, to dopominam mnie, że jeżeli coś cię cieszy, jesteś nagrodzona za coś, no to chcesz tego więcej. Jeżeli jesteś karcona za coś, to chcesz tego mniej. Jeżeli byłaś cały czas karcona za to, że jakieś rezultaty przynosiłaś w swoim życiu, a wynagradzana za to, że tyrałaś i że ci było ciężko, to w twojej podświadomości automatycznie myślisz, żeby odnieść sukces, to ja muszę tyrać, że musi być ciężko, że ja muszę się poświęcać, że muszę cierpieć, a jeżeli jest mi dobrze, jeżeli wszystko się dobrze układa, jeżeli odnoszę jakiś sukces, nie mogę się tym chwalić, bo zaraz mnie skarcą i coś jest ze mną nie tak, że no, czemu mnie się udaje, a temu się nie udaje. Co ty myślisz, lepszy jesteś od niego? Nie jesteś pokorny, nie jesteś tak. I to wszystko w głowie siedzi w podświadomości. I ty myślisz, okej, już się pozbyłem, bo nie wierzę w 1914, 607, w Armagedon, ale te podświadome programowania są i żeby je wyciągnąć, to musi ci ktoś przede wszystkim uświadomić, że są i później pokazać, jak je zmienić. Jeżeli ci ktoś tego nie pokaże, to możesz do końca życia z tym siedzieć. Ja to, co tutaj mówimy, trochę tak na biznesową kwestię przerzucę, bo mam pewną refleksję. Być może to komuś będzie potrzebne, może komuś się przyda, bo ja teraz tak trochę to widzę po tym, co powiedziałeś, że ja całe życie sobie sabotowałem biznes. Bardzo krótko, był taki filmik, jak tam ta rodzina, już nie pamiętam, oni mają jakąś firmę, ojciec tam z synami i on powiedział, żadne zlecenie nie jest dla nas za małe i będziemy robić każdą robotę i to mnie tam ukształtowało na wiele lat. Jak to zrozumiałem, że to mnie ukształtowało, to z tego się w pewnym momencie odciąłem, że ja nie chcę robić po prostu bardzo dużo dla każdego. To była jedna rzecz, ale teraz ty powiedziałeś taką rzecz, że ja czekałem na odrzucenie. Tak jest. I ja w pracy zawodowej, ja się nacharowałem, narobiłem nie wiadomo ile, przygotowałem systemy różne, ludziom pracę układałem, ale ten ostatni etap, żeby rozmawiać z ludźmi, jak do kogoś zadzwonić, taki marketing czy coś, to ja się sam sabotowałem, bo ja nie chciałem, żeby ten człowiek odebrał, jak ja do niego dzwonię, bo mnie to stresowało, zjadało od środka. To na pewno bardzo duży wpływ miało na biznes. Dzisiaj wiesz, już jesteśmy po ponad miesiąc od decyzji o zamknięciu firmy. Ale nie przedstawiam tego jako porażki. To na pewno miało wpływ na te decyzje, bo jakby to była decyzja czysto biznesowa, że się zajmiemy czymś innym, bo ale wiesz, ta osoba, która jakby przejęła, nazwijmy to, część tych systemów, które stworzyłeś,
to oni są na przykład pod wrażeniem jakby rozwiązań tego, jak to sprawnie działa i jakby jest takie, no to jak to super tak działało, to czemu nie poszło? No nie poszło, bo my się sami sabotowaliśmy. W wielu kwestiach tak, jest po prostu tam teraz sobie, wiesz, ja to bardzo spłyciłem, bo to No ja jest też, wiele no. wątków w tym, ale to jest coś, co na pewno teraz ja sobie będę analizował i być może jest tak, że ktoś tam sobie siedzi i tego słucha i może to dostrzeże. To jest coś, co no, wiele godzin zajmie moje Widzicie? myśli, no nie? 5 minut rozmowy z Jackiem i Już przełom w głowie. Tak, jest jaka strach najlepsza sukcesu. rekomendacja, no. Jest strach sukcesu wśród świadków Jehowy bardzo silny i większość ludzi sobie po prostu nie zdaje sprawy. Tak jak mówisz, pracują bardzo ciężko i te ostatnie 5%, żeby dojść do sukcesu i wszystko rozwalą. Ja to samo robiłem, więc ja wiem, o czym mówisz. Nie? Tak, bo wydaje mi się, że my ogólnie jako świadkowie, my umiemy pracować ciężko, że znaczy, Wytrwale, oczywiście nie tak. każdy, ale wiesz, że faktycznie jest taka pracowitość, taki trochę, po polsku się teraz mówi kult zapierdolu, ale potem, żeby na przykład to właśnie te ostatnie, żeby trochę to podpromować, trochę pokazać to, że to trochę na psychikę działa, nie? Że inni ci odbierają, że tak, możesz mi zaufać, że to będzie sukces, bo jestem dumna z tego i tego już brakuje, bo jest nagle nie no co ty, zrobisz jak chcesz, no to takie Nie. nic. O. Nie, dokładnie. Czasami nawet mówimy to dobrze, ale tak jak mówisz, twoja twarz, twoje ciało pokaże coś innego. Nie? To też mi inny coach powiedział, bo poszliśmy na taki networking event, nie? Gdzie miałem po prostu zareklamować swoją firmę dla kogoś innego i on miał mnie z boku obserwować, jak ja to robię. I wszystko, co powiedziałem, było dokładnie tak, jak żeśmy wcześniej przećwiczyli i było super. Ale on mówi, Jacek, co ty robisz? Ja mówię, no co, przecież powiedziałem tak, żeby ćwiczyli. Ja mówię, nie, ale całe twoje ciało, całe wszystko tak, tu z jednej nogi na drugą, to on już widział, że ty nie chcesz, żeby on był twoim klientem. Po twojej twarzy to było widać, po twoim tonie głosu było to słychać. I wiesz, skupiamy się na tym, co powiedzieć, ale nie skupiamy się, jak to powiedzieć. A świadek Jehowy miał wpojone w podświadomość, że on ma po prostu tyrać i nigdy nie brać dla siebie podziękowania za to, co zrobił. Zawsze było wszystko chwała dla Jehowy i był zawsze wynagradzany, a już czym gorzej było, czym trudniej było, tym lepiej. No bo jak przyjechali jacyś misjonarze tam gdzieś z Afryki, no to cośmy chcieli wiedzieć. Jak im tam jest ciężko, nie? Jakie on tam, kto malarię miał, czy gdzie krokodyl był w wodzie. I to nas najbardziej interesowało. Jak jest ciężko. I w podświadomości to tak zostało, że okej, będziesz wynagradzany, ludzie cię będą kochać, adorować wręcz, jak tobie będzie ciężko. To jest nienormalne. To jest nienormalne. Tylko No. człowiek tego nie widział nigdy, bo w tym siedział i Tak. myślał, że to jest normalne. Że jak ktoś odnosił wielki sukces w świecie gdzieś, szatan go ma. Nie? Czym wyżej idą, tym bardziej upadną. To jest po prostu... No, i to siedzi. Później wychodzisz z tego, myślisz, ja pozbyłem się świadków Jehowy, już w to nie wierzę. Ale w podświadomości jest tyle rzeczy, które cię siedzi i trzyma i tak mówisz, samosabotaż, które mają wpływ na ciebie i nie zdajesz sobie sprawy z tego. Powiem ci, że będzie mi dzisiaj głowa bolała po tej rozmowie. Tak. Ale w takim już czuję, jak mi tu po prostu zaczyna mózg pracować. Bo akurat dotknęliśmy tu w tej rozmowie takiego etapu, który no, był totalnie nieuświadomiony w naszym życiu i wymaga przepracowania po prostu. I to jest dobre, że to zauważyliśmy. No. Możemy bardzo więc polecić. Wy, którzy tyle czasu już jesteście i poza organizacją, i uczycie wszystkiego innych, i pokazujecie, o czym ta organizacja jest, i nadal sobie nie zdawaliście z tego sprawę, to co dopiero przeciętny świadek Jehowy, który dopiero się budzi i nie wie, o co chodzi, nie? No. W tych swoich działaniach, Jacku, ja tak troszkę teraz może zdejmę trochę tego ciężaru z naszej rozmowy. Okay. Organizujesz różne przedsięwzięcia, to nie tylko jakieś filmiki, to nie tylko telefony, ale też jakieś spotkania, wyjazdy. I chciałbym chwilkę teraz porozmawiać, bo zacząłeś działać na tym rynku anglojęzycznym, ale wtedy pamiętam, że jak nagrywaliśmy rozmowę, no to chciałeś też się otworzyć na ten twój ojczysty język, na osoby z Polski i
Więc tutaj też pewne będą z tym związane wydarzenia. Mógłbyś też powiedzieć o takich, nie wiem, takich realnych spotkaniach, wyjazdach, które organizowałeś, które organizujesz? Więc organizowaliśmy praktycznie większość rzeczy w Stanach Zjednoczonych, no bo tam jest najwięcej byłych świadków. Jeździliśmy na rejsy, robiliśmy spotkania takie na weekendy. Niesamowite rzeczy robi. To po prostu, jak ludzie przychodzą na początek, piątek wieczorem, nikt się nie zna, każdy się czai, a po 2 dniach to po prostu łzy na oczach, jak mamy się rozstać. Nie? To jest naprawdę niesamowite, te eventy są. I ktoś, kto zobaczył tą moją pracę, powiedział: Jacek, ty musisz to zrobić w Polsce. To musisz na ten język. Tego nie ma w Polsce. Jest po prostu w angielskim jest dużo pomocy, po polsku nie ma. No i otworzyłem na Facebook kanał Od strachu do wolności. No ale że mieszkam w Kanadzie, więc tak troszeczkę daleko mi do tej Polski, ale w końcu zdecydowałem, że tak, przyjadę do Polski, planuję być w lipcu tego roku i chcę zrobić właśnie ten event od 11 do 14 lipca. Tak się mówi po polsku też event, nie? Tak, mówi się jak najbardziej. Dużo się zmieniło w Polsce. Zangielszczony jest język. Tak. Więc będzie ten zjazd, ja nazwałem to zjazd lipcowy, i to jest blisko Piotrkowa Trybunalskiego. Jeżeli chcecie, możecie otworzyć moją stronę odstrachudowolności.pl. Na tej stronie wszystkie informacje są. Jest dużo osób zainteresowanych. Powiem wam szczerze, będzie więcej Polaków niż na jakimkolwiek evencie, który mieliśmy po angielsku. Już tak, jest, tu wyświetla właśnie. już jest zapisane około chyba 70 osób chce przyjechać. I liczba wzrasta cały czas. No to jak rozmawialiśmy tydzień temu, to było 30 mniej chyba. No, rośnie, coraz więcej osób chce przyjechać. Także tak, w piątek zaczynamy, mamy ognisko zapoznawcze, poznamy się, kto przyjechał, każdy będzie mógł podzielić się swoją historią, poznamy siebie nawzajem i będzie super. Ja tutaj teraz mapę wyświetlam. Tam Edwin głosił w Smardzewicach, także... Tak? No widzisz? No w okolicy, zaczekaj, Smardzewice to już nie był nasz teren, ale mój był teren w Sulejowie, jak byłam. A nasz teren kończył się tam dosłownie, nie wiem, 3 kilometry od Smardzewic, naszego zboru. Wow, no widzisz? Dotąd głosiliśmy, do tego miejsca, co teraz pokazuję, a tutaj jest ten spotkanie. No, więc tutaj teraz oddalam wam mapę dla tych, którzy są z daleka, widzą dokładnie, gdzie to się znajduje. Środek Polski, niedosłowny, bo tam jest w piątku, ale logistycznie do Piotrkowa spokojnie można dojechać. Tomaszowa, no. Do nas dużo osób w ogóle przyjeżdża do Piotrkowa na rozmowy pociągiem, są super połączenia, więc... A potem już z Piotrkowa to jakoś można ogarnąć. Generalnie łatwiej będzie do Smardzewic z Tomaszowa dojechać, jeśli chodzi o jakieś tam komunikacje. Jak autem, no. Przyjeżdżają osoby z całej Europy, no i z Kanady oczywiście. Byłem bardzo zaskoczony. Z Anglii, ze Szwajcarii, z Niemiec, z Holandii. Ludzie przyjeżdżają z całej Europy praktycznie na to spotkanie, także bardzo się cieszę. Na pewno nie będą żałować, ale powiem wam jeszcze jedno, bo niektórzy tak siedzą na płocie, nie wiedzą, czy pojechać, i mówią, mnie to jest niepotrzebne, żeby tam się spotykać i tak dalej. Może ci to jest niepotrzebne, ja nie mówię, że nie, ale może ty jesteś tam potrzebny. O, dobre. Piękne. Dobre, Jacek. Bo ktoś pozna twoją historię, może usłyszeć mnie, może usłyszeć Edwina, Sarę, czy kogoś innego i tak nie kliknie im. Ale ktoś, kto siedzi koło ciebie i powie ci swoją historię i teraz, wow, ja miałem to samo. Także może ty jesteś tam bardziej potrzebny niż myślisz. Więc zachęcam wszystkich, niech przyjadą, nawet jeżeli im się nie będzie podobać, to nie będzie strata czasu, na pewno, a będzie naprawdę super. I będziemy grać w różne gry i zabawy, ale poznamy siebie również nawzajem, potańczymy, pośpiewamy, pośmiejemy się razem, popłaczemy razem, ale też będzie to też edukacja. Wy będziecie tam przemawiać, więc będzie super, podzielicie się swoim doświadczeniem. Będzie również Karolina. Karolina jest terapeutką, która będzie miała swój czas, kiedy ona podzieli się swoją wiedzą. Po prostu zachęcam wszystkich, jeżeli siedzą na płocie, nie wiedzą, czy ja mam jechać, czy nie.
spróbujcie. Jeżeli wam się nie będzie podobać, nic nie szkodzi. To każdy może iść, wrócić do domu na następny dzień. Cena, żeby wejść, jest 0. Nie sprzedajemy żadnych biletów ani nic takiego, więc nie chciałem tutaj, żeby ktoś mówił, no bo mnie nie stać i tak dalej. Jest koszt oczywiście bycia w hotelu, jeżeli ktoś podróżuje. Przenocować. Tak, żeby przenocować. Mhm. Ale za samo wejście tam na salę, czy bycie z nami nie ma żadnych opłat. Jest koszt wynajęcia tej sali czy ogniska. Ten koszt, mówię od razu, jest 3400 zł, który ja pokryłem. Jeżeli ktoś chce mi pomóc w pokryciu tych kosztów, może wejść na stronę i kliknąć i wesprzeć mnie w ten sposób, ale nie ma żadnego kosztu osobiście, że każdy musi tam coś wykupić, żeby być. Mhm. Nie chciałem, żeby ktoś nie przyjechał ze względu na to, że go nie stać. Jeżeli nie stać go na zapłacenie hotelu, są osoby, które chcą dzielić pokój, więc można się do mnie zgłosić i tam też jest na stronie, kliknąć, chcę dzielić pokój i wtedy oczywiście cena będzie dużo tańsza. Są pokoje 2-osobowe, 3-osobowe. Póki są miejsca, nie zwlekajcie do ostatniej chwili, bo jak ktoś mi napisze w ostatniej chwili, chce dzielić pokój tam z kimś, już nie będzie miejsca. Może być problem, no. Może być problem. Nie? Jak mają pytania, to tam widzę na stronie też jest, można do ciebie napisać wiadomość, żeby było łatwo się skontaktować. No. Myślę, że naprawdę warto i to jest coś, co... Ja bym powiedziała, że to jest coś, co ja doceniłam po wyjściu z organizacji, bo ja bardzo nie lubiłam ludzi i trochę mi zajęło czasu. Znowu odznaczamy nasze bingo, odznaczamy tańce, ale między innymi tańce, ale też na takie różne branżowe, takie związane z YouTube'em spotkania zaczęłam jeździć. No i te tańce, gdzie powiedzmy mamy, nie wiem, raz w miesiącu jakieś spotkanie, gdzie są ludzie, których znam albo którzy są obcy, ale jadę gdzieś, otwieram się i to jest super. My jednak jesteśmy ludzie, zwierzęta stadne i potrzebujemy siebie. To na żywo, co nam to daje, to nigdy nie będzie to, co w internecie. No nie? Tak przynajmniej uważam. Nie ma sensu. Nie ma sensu. No, okazało się, że to nie jest tak, że ty nie lubisz ludzi. Tak, okazało się, że to nie jest tak, że nie lubię ludzi. Problem był właśnie znowu w tej podświadomości, o której przed chwilą gadaliśmy, innym nastawieniu. I powiem wam coś takiego. Świadkowie Jehowy zazwyczaj są blisko, nie? Jest tak, brat, siostra, to już rodzina duchowa, to już się czujemy dobrze i poznajesz drugiego świadka Jehowy i wiesz 80% na jego życia. Wiesz, co robi w czwartek, w niedzielę, w sobotę, wiesz, jakie książki czyta, wiesz, co myśli o polityce. No 80% na temat tego człowieka już wiesz, jeszcze żeś dokładnie nie wiedział, jak ma na imię. Teraz wychodząc od tego, to nas tak bardzo łączyło, wychodząc od tego, rozmawiając z byłymi świadkami Jehowy, to połączenie chyba jest jeszcze szybsze. Ja nie wiem, jak ktoś po prostu, ja nie widziałem tego nigdzie indziej. Jeżeli dowiesz się, ty jesteś byłym świadkiem Jehowy, ty jesteś byłym świadkiem Jehowy, to te iskry to po prostu działają 10 razy szybciej i ludzie są dużo bardziej autentyczni, no bo jak tu jest jeden świadek, drugi świadek, to niby dużo nas łączy, ale się czaimy, nie? Czy to jest pionier, czy to nie jest pionier, czy ma jakieś przywileje, czy nie ma przywilejów, czy to jest słaby duchowo, czy nie jest słaby duchowo, nie? Oni muszą wybadać to, a jak już tego nie ma i nie ma tego osądu takiego, na jakim poziomie jesteś w organizacji, ludzie są bardzo autentyczni. Dzwonią do mnie ludzie i mówią mi o najbardziej intymnych rzeczach w swoim życiu w przeciągu 2 minut. Dotykają najbardziej intymne rzeczy. Co jako świadek Jehowy, który przyszedł do mnie wcześniej do starszego, nigdy nie powiedział o takich rzeczach. Nie ma szans. Ja mówię do nich, czy ty jako świadek Jehowy przyszedłbyś kiedyś do starszego i mówił o tych rzeczach? Mówi, nie ma szans. Ludzie się bardzo otwierają w bardzo szybki sposób, więc te przyjaźnie bardzo szybko się zawężają i powstają. Mieliśmy małżeństwa, które powstały również na takich spotkaniach, gdzie poznali się ludzie, zaczęli chodzić, później się pobrali. Także dużo bardzo, no praktycznie z każdego spotkania, cośmy mieli, to czasami przyjaźnie do końca życia powstają i mamy niesamowicie dobre wspomnienia. Nie mamy ani jednego złego. Także 100%. Tak, może być tak, że tam nie kliknie znajomy z jakąś osobą, bo jesteśmy tak różni, ale rzeczywiście ta autentyczność, która tutaj się pojawia, to jest coś naprawdę fajnego, czego wcześniej w organizacji nie doświadczaliśmy. No. A tutaj taki masz pogląd na to, no twoja sprawa, super, ale cieszymy się, że jesteśmy razem, że możemy porozmawiać, że możemy się pobawić, pośmiać
i tyle, prawda? Powiem Jeszcze jedno, jeszcze jedną ważną rzecz, przepraszam. no. To nie jest spotkanie religijne. To nie jest spotkanie na temat, teraz przyjdź do Jezusa, czy Biblia, czy żeby obalać również. Nie będziemy na ten temat w ogóle rozmawiać. To nie jest ten temat. Nie? Niektórzy właśnie boją się, że bo czy to będzie spotkanie religijne, czy antyreligijne. Bo niektórzy na przykład przyjadą, co wierzą bardzo mocno, czy w Boga, czy w Biblię, czy w Jezusa i chcieliby na przykład o ten temat porozmawiać. To nie jest na ten temat spotkanie. Nie będziemy ani próbować obalić ich wiary, ani się przekamarzać, ani debatować, nic z tych rzeczy. Nie? Także jeżeli ktoś chce, to może to inne spotkania są na ten temat, ale na tym, co będziemy o religii, nie będziemy omawiać. Nie? No, jeszcze jedno właśnie odnośnie do tego spotkania pytanie chciałbym dopytać, czy mamy jakieś limity miejsc? Bo to myślę, że warto, czy można sobie tak z ulicy po prostu ktoś przyjedzie, czy nie, więc to też by warto było zaznaczyć. Więc salę, którą mamy wynajętą, ma tylko 85 miejsc. Myślałem, że to będzie za duża sala. Teraz widzę, że może być za mała. Nie wiem, jak to będzie, szczególnie po dzisiejszym naszym spotkaniu. Ale gdyby tak było, że przyjedzie dużo więcej niż 85 osób, to możemy zrobić po prostu tak, że spotkamy się jedna część osób rano, a druga część osób po południu. Także coś wymyślimy. Na razie nie robię żadnego limitu na to, ile osób może przyjechać. No, a tak, na pewno musi być mniej niż 1000. Bo chyba wtedy trzeba zgłosić imprezę masową, Jacek. Takie jest prawo. Kongres. No, ale gdyby ktoś chciał przyjechać po prostu towarzysko, tak, no bo później bo jak to będzie wyglądało, że wszyscy sobie będą siedzieli w tej sali, czy ten obiekt będzie otwarty i pochodzą sobie pójdą do lasku gdzieś tam i na spacerek? No. Więc tak, hotel wybrałem specjalnie taki, żeby miał dużo rekreacji również, więc jest zaraz nad jeziorkiem, można grać w siatkówkę, w szachy tam mają na zewnątrz, łódki, jakieś kajaczki, takie rzeczy, więc na pewno kto chce, niech robi co chce. Niektórzy nawet nie chcą wchodzić na tą salę, bo mówią, nie chcą tam słuchać niektórych rzeczy, oni tam jadą tylko, żeby poznać innych, dla rozrywki i tak dalej. Nie ma problemu, to nie jest jak Kongres Świadków Jehowy, nie? To jest po prostu zorganizowane po to, żebyśmy my poznali siebie nawzajem, to jest jedno. Drugie, dla rozrywki i dla edukacji. To są te 3 powody. Więc w tej sali będziemy mieli mniej więcej jakiś tam schemat, co i kto i kiedy będzie mówił, ale to będzie bardzo na luzie. Ja nie robię tak, jak mieliśmy wcześniej program na kongres, o tej godzinie piosenka się zaczyna, o tej godzinie będzie chrzest, o tej to. Nie. Będzie bardzo na luzie, tak jak teraz. Nie mamy ani szkicu, ani żadnych tam pytań, ani nic na luzie. Nie wiemy, ile to będzie trwało dzisiejszy nasz wywiad i taki spontan. Mam parę rzeczy zaplanowanych, co chcę oczywiście zrobić, o których nie chcę teraz wam mówić, ponieważ może to niektórych wystraszyć. Ponieważ moim celem, powiem wam, całej mojej działalności jest pomóc ludziom przełamać strach. Pozbyć się tych lęków, bardzo często podświadomych. A żeby to przełamać, to musisz wpierw włożyć człowieka w lęk i pokazać mu, jak go przełamać. I dopiero wtedy, jak on sam to przełamie, to mówi: dałem radę. Mi się udało. Jak mnie się udało w tym, to w czym jeszcze mogę sobie w tym poradzić? Ale żeby to zrobić, to muszę to zrobić osobiście. Tego się nie da zrobić na YouTube, nie da się zrobić wirtualnie, to się da zrobić tylko na żywo, a najlepiej to zrobić w grupie. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, w jaki sposób to się dzieje, w lipcu 11 do 14. Nie trzeba przychodzić, jeżeli kogoś nie stać na przykład być na cały okres czasu, może przyjechać sobie na jeden dzień, nie musi płacić tam, każdy może wejść, nie musi nocować w tym hotelu, może po prostu wejść sobie i być z nami również bez bycia w tym hotelu i dołączyć. Jeżeli chcecie wybrać jeden dzień i nie możecie być na żadnym innym, wybierzcie sobotę. Najwięcej się będzie działo w sobotę. I będziecie mogli zatańczyć z moim mężem i nie trzeba się mnie pytać o zgodę, czy można tańczyć z moim mężem, chociaż potrafi tańczyć tylko salsa. Nie no, jeszcze baciatę trochę umiem. No, ale tak, fajnie, że tym powiedzieliśmy. Myślę, że część osób będzie zainteresowana, żeby spotkać się z innymi. Będzie okazja, żeby z nami się spotkać.
My też się cieszymy na tę możliwość. Już powiedzieliśmy u ciebie na kanale w rozmowie, że urlop sobie przełożyliśmy, żeby nie planować, żeby być, więc to naprawdę będzie fajne wydarzenie. Bardzo się cieszymy. My chcieliśmy coś takiego organizować, ale powtarzaliśmy najczęściej, lepiej jakby ktoś to zrobił. Jacek, że będziecie. Dobra. Super, no. Jeszcze mamy grupę na WhatsAppie. Jeżeli ktoś chce przyjechać, możemy dołączyć was do grupy na WhatsAppie. Ludzie już w tej chwili się poznają, rozmawiają ze sobą na tej grupie, także no coraz jest ciekawiej. Tak. Okej. Ten temat tego spotkania sobie tu omówiliśmy. Ja te wszystkie informacje też tam wrzucam i na stronie jest opisane, więc czasami tutaj też się na pasku pojawia, bo ja poproszę Kubę, żeby wrzucał, żeby komuś tam nie umknęło, prawda? To jest dosyć ważne, całe to wydarzenie, więc jak najbardziej musimy o tym wspomnieć. Jeszcze chciałem się, Jacku, dopytać o twoje plany na przyszłość. Czy to jest tak, że no, powiedziałeś, że twoim celem jest to, żeby ludzie się pozbyli tych lęków i strachu i żeby wtedy dzięki temu może zrozumieją, że mogą więcej, bo tu dali radę, to może coś innego. I czy masz jakieś takie plany, którym byś się chciał podzielić? Jak jeszcze No mam. chciałbyś to osiągnąć? Tak. Realizację tego. Mam duże plany, bardzo ciekawe plany. Myślę, że wielu osobom się spodobają. Dokładnie je omówię na spotkaniu. Okej. To lubisz trzymać nas w napięciu. No dobra. Jak będziecie, to będziecie pierwsi, się o nich dowiecie. Okej. No spoko. A jest coś takiego w takiej twojej codziennej działalności, co... Nie, to już to w sumie nie chcę zapytać, bo już o to pytałem. Dobra. Wiesz co, jeszcze chciałbym teraz tak, na koniec jeszcze przejdźmy, bo już troszeczkę... Ja nie widzę, ile czasu tam się nagrywa, takie małe literki. No. 1,5 godziny gdzieś, co? Wow. No, tak. Chciałbym dopytać, tak podsumowując, czy masz jakieś rady dla osób, które odchodzą? Od czego powinny zacząć? Ktoś tutaj trafił na nasz... krok? Tak. Wow. Zrobiłem film 9 kroków wyjścia od organizacji, więc zachęcam, żebyście zobaczyli, bo te kroki, no każdy przez nie przechodzi i bardzo dobrze zobaczyć, w którym miejscu jesteś, żeby wiedzieć, jaki jest twój następny krok. Nie? Więc zachęcam, żeby zobaczyli ten krok. Jeżeli ktoś jest tak zwany PIMO, no bo ja nie organizuję tego spotkania, ani nie robię tych rzeczy dla świadków Jehowy, tylko musi ktoś już zacząć kwestionować. Więc pierwszy właśnie to musi przewalczyć ten strach. Nie? To ja nie mówię dlatego, że ja jestem strasznie odważny. Ja strasznie się bałem. Właśnie dlatego, że ja miałem te lęki, że ja się jak pierwszy raz, jak miałem ściągnąć kryzys sumienia, to mi tak łapa się trzęsła. Nie? Ja się bałem, że żona wejdzie do domu. Pozamykałem okna, drzwi pozamykałem, nie? I mówię, żeby czasami ktoś nie zobaczył mnie. Tak sobie mówię, co ty, Jacek, mówię, głupi jesteście, przecież nikt ci przez okno nie zobaczy, co ty tam masz w tym komputerze. Mówię, co się dzieje z tobą? Mówię, jak to jest, że normalny człowiek, dorosły człowiek tak strasznie się boi książki przeczytać? Nie? No jak zaczniesz, to już później nie możesz przestać. To ja już na zebraniu czytałem tą książkę. Nie mogłem jej odłożyć. Ale ten lęk był i dopóki tego lęku człowiek nie przełamie, to nie pójdzie do góry, bo go to będzie zawsze trzymać, że nie, to jest odstępcze, to jest szatańskie, to jest demoniczne. A jedna kobieta, świadek Jehowy, powiedziała wręcz, że ja nie chcę tych rzeczy wiedzieć, bo co jak mają rację? Co ja zrobię wtedy? Ona nie chce z odstępcami rozmawiać, bo jak mają rację, to co ja zrobię? No. I ona wie, że może coś tam jest, nawet nie wie co. I ten lęk jest bardzo silny. Z chwilą, kiedy zaczynasz, ale żeby przełamać lęk, no to trzeba coś zrobić odważnego. Czego się boisz, trzeba to zrobić. Nie? I w głowie sobie pamiętam, musiałem sobie jakoś poukładać to. I mówię, no dobra, no to jestem starszym zboru, no to ja tutaj powiem, że
poznaje pułapki szatana, nie? Bo musimy wiedzieć, jakich metod używa, żeby bronić zbór. Ja tutaj poznaję jego pułapkę, żeby bronić zbór. No i tak sobie to jakoś tam poukładałem w tej głowie, żeby móc zacząć czytać. No nie trzeba się bać, nie? Jeżeli ktoś wierzy, że to jest prawdą, no to jak coś nie jest prawdą, to się obroni prawda. I dlatego stwierdziłem, że to będzie mój główny punkt mojej działalności, pomóc ludziom przewalczyć ten lęk, bo później jak już go przewalczą, to już sami zadecydują, w jaki sposób chcą żyć i co robić, ale póki ten lęk ich trzyma, to no, zawsze będą ofiarą. Ja taką Super. mam refleksję do tego, co też powiedziałeś, że zaakceptowanie tego, że ten lęk i strach się pojawia, to jest, drodzy widzowie, którzy nas słuchacie, to jest normalne, że on jest. To, że to się pojawiło, to nic nie jest z wami nie tak. Wszystko jest w porządku. Jeżeli coś chcecie z tym zrobić, jeżeli czujecie, że to wam szkodzi i albo nie wiecie, co wam jeszcze szkodzi, bo może być taki moment, ale ten lęk, który was paraliżuje, to wszystko z wami jest w porządku. I teraz po prostu trzeba zrobić ten krok, żeby zadziałać i żeby przełamać go, prawda? No, to jest coś naprawdę fajnego. Jeszcze, Jacku, powiedziałeś przed chwilą taką rzecz, że tam masz parę rzeczy, o których chciałeś powiedzieć, ale tak może ja nie zapytałem, czy Sara o nie. I żeby nie umknęło, to chciałem cię tak poprosić, czy jest coś takiego, co nie powiedziałeś, a chciałeś, bo nie rozmawialiśmy o tym. Nie wiem, nie przychodzi mi teraz nic do głowy. Okej. Wiesz, czasami o to pytam, bo jest tak, że ktoś tam, wiesz, coś chce powiedzieć bardzo ważne i dlatego takie pytanie zazwyczaj na koniec zadaję. I jeszcze gdzie można Jacka najszybciej znaleźć, chociaż my linki do YouTube'a na pewno też oznaczymy cię. Tak, ale jak na sam YouTube'a, powiesz, to też, no. bo niektórzy nas po prostu słuchają, na przykład na Spotify'u i wtedy możesz tak, powiedz, gdzie mogą odnaleźć ciebie nasi słuchacze. No najlepiej na mojej stronie odstrachudowolności.pl jest ta grupa na Facebooku też Od Strachu do Wolności i jest e-mail adres odstrachudowolności@gmail.com. Dobra, to tak można Jacka odnaleźć. To oczywiście te linki są, tam przypinamy, żeby ktoś mógł sobie łatwo to znaleźć, a jak słuchał, no to też wie, jak dotrzeć do Jacka. Słuchaj, bardzo, bardzo dziękujemy ci za tę rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Jak wspomnieliśmy, no zostawiasz nas z wieloma godzinami teraz przemyśleń i przepracowania. A to początek. Po weekendzie zobaczycie, będzie tu z uszu dym. Ja też przez to przeszedłem, więc ja dobrze rozumiem, nie? Ale to dobry dym będzie szedł. Dobry dym. Biały. Biały dym. Tak. Siwy dym. Nie? Takie miałem przezwisko w podstawówce i nazywali mnie Siwy Dym. No to jak przyjdzie Jacek, to się zawsze pali, bo siwy dym leci, tak? O, widzicie, ja teraz już mnie się coś połączyło. Widzisz, od podstawówki wiedziałem, sens mojego życia będzie. Oj, fajnie. Naprawdę jestem ci bardzo wdzięczny za tę rozmowę. Niby sobie tak podchodzimy lekko, a pogadamy sobie z Jackiem, powiemy, że jest to wydarzenie, fajnie, żeby się dowiedzieli. A tu siadasz i to jest... I znowu nowe rzeczy i fascynuje mnie to. Takie coś, co tego możecie jeszcze, drodzy, doświadczyć, spotykając się z nami, z Jackiem i z innymi na żywo, bo to będzie jeszcze coś lepszego, coś bardziej niesamowitego. To nie będą tylko buzie gdzieś tam na ekranie, tylko prawdziwe twarze, prawdziwe osoby, prawdziwe emocje, prawdziwe łzy. To już w lipcu można doświadczyć, więc no zapraszamy razem z Jackiem. Serdecznie ci dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Ja również bardzo dziękuję i do zobaczenia.